To, co wam za chwilę pokażę, to ściśle tajny materiał. Cześć, Manko. Kojarzycie może pingwiny z Madagaskaru? Jeżeli tak, to znakomicie, ponieważ w dzisiejszym odcinku odwiedzę zoo, w którym występowały pingwiny z tego filmu. To nie traćmy czasu i zaczynajmy. Zanim odwiedzimy miejsce, o którym wspominałem na początku tego odcinka, to najpierw czeka nas jeszcze parę innych, ale równie fajnych i niesamowitych atrakcji w Nowym Jorku. Idąc na rejs, chodzimy właśnie obok hotelu, w którym Patryk był rok temu. Tylko trochę inaczej wygląda, bo jest prawie cały zabudowany. Jestem już w Vancouverze, pokładzie za pół godziny będziemy odpływali do brzegu na dwójpółgodzinny rejs. Zwiedzając Manhattan byłby to chyba raczej grzech nie zobaczyć słynnej Statuły Wolności, która jest oczywiście ważnym w historii USA symbolem Stanów Zjednoczonych. Statua Wolności, która oficjalnie została nazwana wolnością opromieniającą świat, jest posągiem na wyspie Liberty Island oraz nieoficjalnym symbolem wolności Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych. Statua Wolności reprezentuje neoklasycyzm realistyczny. Pomnik przedstawia kobietę, która w prawej dłoni trzyma płonącą pochodnię, a w lewej tablicę, na której widnieje data odzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych, czyli 4 lipca 1776 rok. A sama konstrukcja pomnika wykonana jest z miedzi i stali. Kiedyś była taka reklama. Aniu, czas na Golden. Od 1892 do 1954 roku, gdy Ellis Island ostatecznie przestało działać, na terytorium USA przyjęto nawet 12 milionów imigrantów. Były to głównie osoby z Niemiec, Skandynawii oraz Żydzi, Irlandczycy, Francuzi, Holendrzy, Włosi, Rosjanie, a także Polacy. A wiecie może, że w Nowym Jorku jest ponad 2000 mostów? Zobaczcie widzowie, znalazłem typowy amerykański szkolny autobus. Po rejsie przeszliśmy do Intrepid Sea Aerospace Museum, czyli amerykańskie muzeum, w którego skład wchodzą różne samoloty, odrzutowce, okręty, a nawet lotniskowiec. Jesteśmy na lotniskowcu, który brał udział w II wojnie światowej i w wojnie wietnamskiej. Za mną widzicie samolot Harrier, który może startować pionowo, tak samo jak helikopter. Przed nami znajduje się Hangar Aircraft Restoration, w którym są naprawiane samoloty. A teraz trochę o kosmosie. Tak wygląda pierwszy strój kosmiczny. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był Juri Gagarin w 1961 roku. Rękawice i buty kosmiczne. Co dzisiaj robimy ciekawego? Dzisiaj budujemy własnego misia. A w jakim sklepie jesteśmy? W Build-A-Bear Workshop. Najpierw razem z panią napompowaliśmy misia watą, a następnie pani włożyła do niego serce, które przy naciśnięciu bije. Adam, which heart do you want?
I don't know which one. Maybe this one. Yes. New York City! New York City! I na koniec pani zaszyła mojego misia. Adam, czy twój misiu jest gotowy? Gotowy, ukończony, cały i zdrowy, zobaczcie, jaki świetny misiu. Dotarliśmy do Lego Star w Nowym Jorku. Teraz możecie zobaczyć, jakie niesamowite oraz przepiękne budowle i postacie były w tym sklepie. Jesteśmy w katedrze Świętego Patryka, która jest siedzibą arcybiskupa Nowego Jorku oraz największą neogotycką świątynią katolicką Ameryki Północnej. Każdy z Was pewnie oglądał film pod tytułem Kevin sam w Nowym Jorku, a my właśnie stoimy przed hotelem de Plaza, w którym tutaj spał główny bohater. Ale spokojnie, nie będziemy spać w tym hotelu, no bo ceny są tutaj po prostu jak z kosmosu. Ale za to wejdziemy zobaczyć hol i recepcję tego hotelu. Witam Was w jednym z najbardziej popularnych parków na świecie, czyli Central Parku. A za mną jeziorko The Pond. Przyszliśmy do Central Parku, żeby zobaczyć miejsce, w którym z bajki pingwiny z Madagaskaru zwierzęta uciekły do Afryki. Na samym wstępie zobaczyliśmy różne zwierzęta. Papugi, pawie, lemury czy małpy. Zachęcam do pooglądania cudnych pingwinów w Central Parku. Widzowie, ciekawe, który z tych pingwinów to jest Skipper Kowalski, Riko i Szeregowy. Ten zwierzak pochodzi z tej samej rodziny co świnki morskie. A tutaj śliczne kaczuszki. Jacie widzowie, patrzcie, kto tu pływa, nasz ziomuś. Ta żaba skoczy na Adasia. Adam, z tyłu masz ogromną żabę. Z Central Parku widać apartamenty Dakota. Wieczorem 8 grudnia 1980 roku przy głównym wejściu do Dakoty oddano 5 strzałów. Jeden z członków legendarnej kapeli, The Beatles, John Lennon, został śmiertelnie raniony. Morderca nawet nie starał się uciekać. Jesteśmy na Bow Bridge, z którego widać przepiękny widok. Zobaczcie, widzowie, jakiego tu mamy pieska. Też pudelka. Nazywa się Pepper. A widzieliście Longera w wydaniu samochodowym? Po paru godzinnym zwiedzaniu Central Parku
Wieczorem przyszliśmy do Grand Central Terminal. Prawdziwe miasto mieści największy na świecie dworzec pod względem liczby peronów, ale większość ludzi nie przychodzi tu jednak z walizkami. Stacja jest też popularną atrakcją turystyczną i centrum handlowym. Wartość zegara z Grand Central Terminal jest szacowana na około 10-20 milionów dolarów. A wiecie może, że Grand Central Terminal można choćby zobaczyć w filmie Avengers? A za mną w oddali widać Chrysler Building. Miasto w nocy wygląda niesamowicie. Dotarliśmy nocą do Bryant Parku. Atmosfera jest tutaj perfekcyjna i przepiękna. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Więc jeżeli spodobał Wam się ten filmik, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych takich filmików. To do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!